Janaganasalakaya Sakshudidamdena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Vishtam Samhidami Sayurvakadamyadadaki Svaparasham Vandeyam Shri Guru Shri Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sayudatan Sayananaganatan Vikam Sahiram Savaitam Sadvatam Pradeshana Sahitam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Padan Sayanat Lalita Shri Vishakaditamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabhadu Jagapade Gopesha Gopika Radha Kanta Namaste Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We're in chapter 7, text number 10. 10, is it? Yes, we read 9 yesterday. Okay, what does 10 sound like? Gotta take one of these. Yeah, so today is 11, right? Today is 10. Bijam mam sarvabhutanam Viparta sanatana Buri buri matam asmi Tejas tejas vinamaha Translation, O son of Prita, know that I am the original seed of all existence, the intelligence of the intelligence, and the prowess of all powerful men. Znaczenie. O synu Pity, wiedz, że to ja jestem oryginalnym nasieniem wszelkiego życia, inteligencją inteligentnego i męstwem wszystkich potężnych ludzi. It doesn't say men in the word for word. It says, I am the prowess of the powerful. This is minimizing women. Why is it? Purport. Bijam means seed. Krishna is the seed of everything. There are various living entities, movable and inert. Birds, beasts, men, and many other living creatures who are moving, living entities. Trees and plants, however, are inert. They cannot move, but only stand. Every living entity is contained within the scope of 8,400,000 species of life. Some of them are moving and some of them are inert. In all cases, however, the seed of their life is Krishna. Go ahead. Znaczenie. Bijam oznacza nasienie. Nasieniem wszystkiego jest Kryszna. Są różne żywe istoty poruszające się i nieruchome. Do stworzeń ruchomych należą ptaki, zwierzęta, ludzie i wiele innych żywych istot, a do nieruchomych drzewa i rośliny. Każda żywa istota zawiera się w 8,400,000 gatunkach życia, z których jedne mają zdolność poruszania się, inne natomiast pozostają nieruchome. Jednakże we wszystkich przypadkach nasieniem ich życia jest Kryszna. As stated in the Vedic literature, Brahman, or the Supreme Absolute Truth, is average from everything is emanated. Krishna is part of Brahman, the Supreme Spirit. Brahman is impersonal and part of Brahman is personal. Impersonal Brahman is situated in the personal aspect. That is stated in Bhagavad Gita. Therefore, originally, Krishna is the source of everything. He is the root. As the root of a tree maintains the whole tree, Krishna, being the original root of all things, maintains everything
in this material manifestation. Jak mówi o tym literatura wedyjska, Brahman, czyli najwyższa prawda absolutna, jest tą formą, z której wszystko emanuje. Kryszna jest Brahmanem, najwyższym duchem. Brahman jest bezosobowy, a Parabrahman jest osobą. Jak to oznajmia Bhagavad Gita? Brahman bezosobowy zawiera się w aspekcie osobowym. Zatem oryginalnym źródłem wszystkiego jest Kryszna. On jest korzeniem utrzymującym wszystko w tej manifestacji kosmicznej, tak jak korzeń utrzymuje całe drzewo. This is confirmed in the Vedic literature, Upanishad 2.2.13. Nicho nichanam chaitanam chaitananam eko bhavanam yodvadati kaman. He is the primeval eternal amongst all eternals. He is the supreme living entity of all living entities, and he alone is maintaining all life. One cannot do anything without intelligence. And Krishna also says that he is the root of all intelligence. Unless a person is intelligent, he cannot understand the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Potwierdza to również literatura wedyjska, Katha Upanishad 2.2.13. Nityo nityanam chaitanash chaitananam eko bahunam yo idadati kaman. Jest on pierwszy wieczny pomiędzy wszystkimi wiecznymi. Jest on najwyższą żywą istotą pomiędzy wszystkimi żywymi istotami i jedynie on sam utrzymuje wszelkie życie. Bez inteligencji nie można działać. A Kryszna mówi również, że on jest źródłem wszelkiej inteligencji. Nie posiadając inteligencji, nie można zrozumieć najwyższej osoby Boga, Kryszny. Well, once the devotees went through all of Prabhupada's quotes to see which one he used the most from the Sanskrit. Pewnego razu jeden wielbiciel chciał sprawdzić, które z wersetów Śrila Prabhupada używał najwięcej. So this one was one of the high ones, I forget exactly, in the top 5. Nicho nichanam chaitanam chaitanam. Właśnie ten werset Śrila Prabhupada cytował w pierwszej piątce, to był Nityo nityanam chaitanash chaitanam. So the concept is important. There are two eternals. Both have consciousness, but one is dependent and one is independent. Więc to jest, ta koncepcja jest bardzo ważna, że są dwie wieczne osoby. Jedna jest niezależna, a druga jest zależna. We have to admit we're dependent. Musimy przyjąć to, że jesteśmy zależni. But Maya is inciting us or tempting us, seducing us to think that we're independent. Ale Maja nas zkusza do tego, żeby myśleć, że jesteśmy niezależnymi. And everybody in the material world falls under her trap. I wszyscy w tym świecie materialnym wpadają w jej pułapkę. It's not her fault. The living entity wants to think that he's independent. To nie jest wina Mai, bo każda żywa istota chce myśleć, że jestem niezależny. But actually we're dependent at every step. Ale na każdym kroku jesteśmy tak naprawdę zależni. So we should declare our dependence on the Lord, and then we'll have a very secure position. Więc powinniśmy zadeklarować, że należymy do Pana i wtedy nasza przyszłość będzie bardzo bezpieczna. We become fearless. Będziemy nieustraszonymi. Otherwise, the material world is full of anxiety. W przeciwnym razie będziemy pełnego stresu. Even one is very powerful, he may attack his enemy, but then he has to worry about the enemy is going to retaliate. Ktoś może być bardzo potężnym i zaatakować wroga, ale i tak będzie myślał, że zaraz ten wróg z powrotem zaatakuje go. Just like Putin, he's a very powerful man, but now he's in anxiety. If he fights, there's going to be some reaction. Tak jak Putin w tej chwili, on jest bardzo potężną osobą, ale on się zastanawia, że jeżeli wejdę w walkę, no to będą na pewno jakieś reakcje. But if he doesn't fight, then he feels like he loses his power. Z kolei, jeśli nie angażuje się w walkę, no to myśli, że on straci swoją moc. In fact, he's losing. The Soviet Union has lost a lot of power. To jest faktem, że
straciła dużo swojej mocy. Because all these countries like Poland, Czechoslovakia, Bulgaria, they used to all be in the Soviet Union. Now they're independent. Now they're part of NATO. To jest prawda, bo tak jak Polska czy Czechy, inne kraje były kiedyś w Związku Sowieckim, teraz są częścią NATO. So Ukraine would also like to be part of NATO. So now he's worried he's going to have less. Who does he have? Belarus. That's all. I Ukraina też by chciała, też będzie w NATO, a jej zostaje tylko wtedy Białorusia. But he's in anxiety. Więc no i jest w niepokoju. But if he understands that Krishna is the proprietor of everything, then he wouldn't be in an anxiety. Ale gdyby zrozumiał, że do Kryszny należy wszystko, to nie byłby w niepokoju. That doesn't mean he wouldn't fight. Sometimes we fight. The Krishna conscious person fights just like Arjuna. To nie oznacza, że nie walczyłby, bo osoba w świadomości Kryszny, tak jak Arjuna, też walczyła. But because he's fighting on principles of religion, there's no fear. Ale jeżeli walczymy na zasadach religijnych, to wtedy nie ma strachu. The description is there. The Kshatriya king, Krishna conscious king, he's going with his sword, but he has a smile. Jest opisane, że król Kshatriya idzie walczyć, ale z uśmiechem. Because he's you can say in harmony with Krishna. Bo można powiedzieć, że jest w harmonii z Kryszną. It's like Arjuna was having fun shooting his arrows. Tak jak Arjuna miał radość ze strzelania z łuku. Tak. He was trained since a young boy how to shoot arrows, and now he was getting a chance to do it for real. I był wytrenowany od dziecka, a teraz na polu bitwy miał możliwość taką. That verse is there. Happy is the Kshatriya who gets a chance to fight on principle of religion. Jest ten werset, że kszatrijowie są zadowoleni, kiedy mogą walczyć dla celach religijnych, na zasadach religijnych. Nobody knows what is the principle of religion. Nikt nie wie, jakie są zasady religijne. They don't have a clear idea. Nie mają jasnego znaczenia. Therefore, they should take advice from us. Dlatego powinni wziąć od nas wskazówki. So you call up Bhutan and tell them that Trivikrama Swami must. Zadzwońcie do Putina, że Trivikrama Swami chce z tobą rozmawiać. Ready to give you advice. Jesteśmy gotów ci dać wszelkie rady. But because of false ego, they just follow their own mind. Ale z powodu fałszywego ego każdy podąża za swoim umysłem. I told a story, some of you may not have heard it, but I guess most of you have. But I was with Prabhupada in Bombay. Kiedyś opowiem wam historię, może słyszeliście. Prabhupada, we were having darshan, not this many people. Prabhupada was talking to an elderly Indian gentleman. This man was even more old than Prabhupada. Byliśmy w Bombaju i Prabhupada rozmawiał z pewnym mężczyzną, który był starszy od niego. You could see he was a very respectable person. Widzieliśmy, że był takim bardzo uszanowaną osobą. So Prabhupada was kind of commiserating or, sharing his problems with this man. I Prabhupada tak dzielił się swoimi problemami z tą osobą. And he was talking about his Western disciples. I mówił o swoich uczniach zachodnich. So there are two leading disciples. Actually, one was Indian, one was Western. But they were fighting, and because of that, the preaching stopped. I więc tam było dwóch z takich uczniów Prabhupada, jeden z zachodu, jeden z Indii. Oni między sobą mieli jakiś argument i z powodu tego nauczanie było zatrzymane. So Prabhupada was saying, that's the problem with these Westerners, they just like to fight. I Prabhupada powiedział właśnie, to jest problem z tymi z zachodu, że tylko lubią walczyć. So it's true. Więc to jest prawda. So I thought at that moment, how would I will fight? Pan Sławek. Więc ja pomyślałem w tym momencie, no dobrze, no to jak tam z tą walką? So I knew Prabhupada was going to fight with me. I ja wiedziałem, że no tak, no teraz tak się podkopałem Prabhupadzie, więc będzie walka, nie? So I spoke clearly and said,
But Prabhupada, Arjuna was fighting. Ja tak bardzo jasno powiedziałem Prabhupadzie, że Prabhupada, no Arjuna też walczył. He looked at me with flashing eyes. I Prabhupada tak spojrzał na mnie z dużymi oczami. And he said very strong, he said, that fighting is not like this fighting. Ale powiedział bardzo mocno, że tamta walka to nie jest jak ta walka. That fighting is on principle of religion. This fighting is, I just go out of my way to make it inauspicious for the other. And Tamta walka to jest na zasadach religii, ale tutaj to jest, że ja zrobię wszystko, żeby tak... Zrobię wszystko, żeby sprawić, żeby było takie niedobre dla tej drugiej osoby. so this is a fact that nobody knows the principle of religion, and there's no Kshatriyas really who are qualified. So this fighting doesn't solve anything. Więc to jest prawda, że no, nikt nie zna tych zasad religii i ta walka tak naprawdę nic nie daje. Doesn't bring real peace. Nie przychodzi z tego takiego prawdziwego pokoju. Because who's right? You know, on the one side you say, yeah, America is right, but they're killing so many children in the womb, they're killing so many cows. No, ktoś może powiedzieć, no, że Ameryka ma rację, no ale zabijają tak tylu niewinnych osób, niewinne osoby, krowy też. Therefore, Prabhupada was interested to start a political party. Prabhupada nawet był zainteresowany, żeby wystartować z taką partią polityczną. But then he realized that we're not advanced enough. Ale później zrealizował, no, że my jeszcze nie jesteśmy na tyle zaawansowani. So he was limited. Więc no, był w jakimś rodzaju ograniczony. But still, he predicted this is going to go on for 10,000 years, so his influence will be there. Ale w każdym razie przewidział, że ten ruch będzie przez 10 000 lat istniał i on będzie też w tym ruchu. These books are like time bombs, right? You get more books out, maybe 2 generations from now somebody will read it and then become. Bo te książki, ponieważ te książki to są jak bomba, która w każdym, może w przyszłości za 2 pokolenia powiedzmy wybuchnąć i ktoś się stanie wielbicielem. Okay, well, one more verse. Time is it? Yeah. Balam balavatam chaham kama raga vivarjitam dharma viruda bhutesu kamosmi bharatar sabha. I am the strength of the strong, devoid of passion and desire, and I am sex life which is not contrary to religious principle, or lord of the bards. Arjuna. Ja jestem siłą mocnych, wolnych od pasji i pożądania. O Panie Baratów, Arjuno, ja jestem życiem seksualnym, które nie jest sprzeczne z religijnymi zasadami. Purport: the strong man's strength should be applied to protect the weak, not for personal aggression. Similarly, sex life, according to religious principles, dharma, should be for the propagation of children, not otherwise. The responsibility of parents is then to make their offspring Krishna conscious. Znaczenie. Siła mocnych powinna być wykorzystywana do ochrony słabych, a nie dla wyładowania osobistych agresji. Podobnie, celem życia seksualnego, zgodnego z zasadami religijnymi, dharma, powinno być wydanie na świat potomstwa i tylko to. Następnie obowiązkiem rodziców jest uczynienie swoich dzieci świadomymi Kryszny. Okay, it's pretty clear what Prabhupada is saying. Więc tu jest bardzo jasno, co Prabhupada mówi. Any questions, comments? Czy jakieś pytania, komentarze? Czyli agresja może być zastosowana, kiedy zachiszczam kogoś i siebie, prawda? Czyli agresja może być zastosowana, kiedy zachiszczam siebie i kogoś. So the question is, Maharaj, that aggression can be used when I'm against someone when I'm defending myself. Yeah. 6 kind of aggressors we can check with violence. 6 rodzajów takich osób możemy podejść z agresją.
Well, what noise is that? Six kinds. What are they? The one who comes to set fire to the house, one who comes to administer poison, one who comes to kidnap the wife, one who comes to take the land, burn the property and give poison. I mentioned poison. What was the other one? Taking property. Kill Brahmanas. And take someone's wife also. I mentioned that also. Yeah. Okay, check it. Six, so we have six. Because he's attacking with Deadly weapon. Deadly weapons. Yeah. Więc 6 rodzajów takich grzeszników to jest tam ten, kto stara się zabrać twoją żonę, tak, członków rodziny. Członków rodziny, Porywacze członków rodziny. porywacze członków rodziny, ten, kto chce tobie dać Any other question? truciznę, podpalić dom, więc tam jest 6 rodzajów. Atakuje ze śmiertelną bronią. Atakuje ze śmiertelną bronią. Hare Krishna Maharaj, I have a question. Sometimes we see that the parents, they would try to raise their children Krishna conscious, but still the child will drift away, right? They will not follow. So is it just the personal karma of the child, or is it some fault from the parents' side? Po polsku też. No, it's, Czasami widzimy, że rodzice mają dzieci i praktykują świadomość Kryszny, ale dzieci nie będą związane ze świadomością Kryszny. Będą miały swoje odrębne życie. Czy to jest karma tego dziecka, czy to jest związane z jakimś błędem, który być może rodzice popełnili? no, the parents try their best. They set a good example and they give them. But even Prabhupada's children, they didn't all become devotees. No, rodzice starają się tak jak najlepiej, żeby pokazać przykład z świadomości Kryszny, ale już to pozostaje później na dzieciach. Nawet dzieci Prabhupada nie byli w świadomości Kryszny. King Venu, he was not a devotee, but his father was. He was Więc tak samo ojciec Prytu, czyli My experience is if the parents remain devotees, the kids may go away, but then they may also come back. Ja mam doświadczenie, że jeżeli rodzice są wielbicielami, to dzieci mogą jakoś przez jakiś czas odejść, ale i tak wrócą. And sometimes the children are very good devotees. I czasami te dzieci są naprawdę bardzo dobrymi wielbicielami. Like Radhika. Tak jak Radhika. Okay? Sometimes we see that some devotees quote Bhagavad Gita, that this is your duty to fight. But we have also an example of Chaitanya Mahaprabhu, who is a Yoga avatar, and he came here to teach us how to perform devotional service. So he didn't attack Jagai and Madai with Sudarshan Chakra. And Lord Nityananda, he was like accepting this violence peacefully. So would you like to comment, Maharaj, on that? Yeah, I can comment. Haribol! So Chaitanya Mahaprabhu ki. Jai! Lord Nityananda ki. Jai! The other? Tłumaczenie. I don't see any contradiction there. If we can tolerate, I mean, the other side, there's a limit. Więc If they come with a deadly weapon, he just picked up a stone. pytanie było takie, że no, w przypadku Chaitanya Mahaprabhu i Nityanandy widzimy, że no, nie zabili Jagaya, Madaya, Sudarshana, tak, i po prostu pan Nityananda jakoś to tolerował. I Maharaj odpowiada, że no, ja tutaj nie widzę sprzeczności, ponieważ jeżeli możemy tolerować, no to lepiej. No ale jeżeli ktoś naprawdę nas zaatakuje jakąś bronią czy coś, no to wtedy musimy się obronić. Tak?
A w tym przypadku to atak był po prostu... There was another question? You? No. I thought some other lady raised her hand. Oh, here. Raise it. W przypadku Bhagavatai to był atak garki. Okay. Hare Krishna Guru Maharaj, I have a question. How we can follow our dharma in a best way? So what we should Follow our karma? Dharma. Dharma. Yes, in a With a best way. D, like a dog. Dharma. How do we follow our dharma? To do it in a best way. So what we should do every day, practically, maybe some recommendations. Jak najlepiej podążać za naszą dharmą? Takie codzienne wskazówki poproszę. Yeah, you first thing rise early in the morning, take a shower, and chant Hare Krishna. Pierwsza rzecz to wstawać rano wcześniej, wykąpać się i intonować Hare Krishna. We've been having very nice programs here Mieliśmy bardzo dobre programy tutaj. at 4:30. O 4:30. Very nice. Then we chant japa, then again at 7:30 we have another. Później intonujemy japa, o 7:30 mamy górze. So read Prabhupada's book. You want more information? Next of instruction is there. It gives all kind of details how we can improve our sadhana. Więc czytaj książki Prabhupada. W nektarze instrukcji tam opisane jest, jak możemy polepszyć naszą sadhanę. Nectar devotion also is kind of like the law book for devotional service. Nektar oddania to jest też taka książka, takie prawo, tak, dla nas. Nectar devotion, nectar of instruction. We have in Polish, right? Yes. You had a question? Ojciec jest wielbiciel o tym mojego narodziny, nie? Ale też mnie bił, nie? Z agresją, która było. I czyli teraz rozumiem, że to jest moja karma. I kłaniam się rodzicom, ojcu i matce. I czy to jest normalnie w ogóle, bo chcę, żeby były normalne relacje. Czy po prostu się kłaniać Krysznie tylko, nie? Czy to jest normalne, czy to jest zgodnie z indijską tradycją? So he's asking Maharaj if that his father was a devotee from his childhood, but sometimes his parents would show some aggression by beating him up. So his question is, should I only be showing my respect to Krishna or also showing respect to my parents? How should I deal with this? Your father still a devotee? Sorry? His father was a devotee? Twój ojciec był wielbicielem, tak? Jest Od początku życia nawet. From the start of his life, his father is a devotee. He's still a devotee? Yes. So you should tolerate that. Powinieneś to tolerować. Maybe you can talk to him about it. Może porozmawiaj z nim. He's still practicing, he should be considered saint. Bo on nadal praktykuje bhakti, więc powinien być uważany za świętą osobę. Apichet Sudarasaro. There's a verse there, 9:30 I think it is, that the devotee, even if he performs an abominable activity, he still should be considered saintly if he's rightly situated. Jest werset z 9 rozdziału, 30 werset. Apichet Sudarasaro. Kto służbę oddania pełni, ten nawet jeśli dopuszcza się do najohydniejszych czynów, uważany ma być za osobę świętą, ponieważ jest on właściwie usytuowany w swojej determinacji. So Prabhupada was asked, well, how do we know if someone is determined? And then Prabhupada gave the response was, chanting 16 rounds and falling for your principle. Więc Prabhupada zapytano, skąd wiedzieć, że ktoś ma determinację, trzyma determinację, więc Prabhupada odpowiedział, że jeżeli intonuje 16 rund i przestrzega 4 zasad religijnych. So if such a person has an accident or something, and then still he should be considered saint. Więc przypadkowo, jeżeli po prostu zejdzie tak, nie będzie praktykował chwilowo, to i tak powinien być uważany za świętą osobę. Gurudev, I have sort of a
small comment, and I would like to hear what you said. Okay, before you comment, let's get one more question. Yes, Guru Maharaj. As it said that at the time of initiation, Guru, the spiritual master, will take all the sinful reactions of the upcoming disciple. So does that also affect the karma of the disciple, like the prarabdha karma and in this lifetime? Does it change his life course in a way? Or still he would get the reaction? No, we can be free from all our karma, but if we come to the level of Brahman. Więc pytanie było, że podczas inicjacji mistrz duchowy zabiera wszelkie karmy i czy ta nadal ta karma pozostaje z tym wielbicielem, czy nie, czy ta karma całkowicie ucieka. I Maharaj odpowiedział, no karma może być całkowicie wyczyszczona, jeżeli ta osoba nadejdzie na poziom Brahmana. But it's true that the spiritual master may suffer if you sin, so don't sin. Ale to jest prawda, że jeżeli ty będziesz grzeszyć, to te reakcje będzie odbierał twój mistrz duchowy, więc nie grzesz. So I saw that Prabhupada was, when he was sick at one point, that I think it wasn't the last sickness, but there was he was in Vrindavan and he was sitting on the Vyasasana, and some man came to touch his feet. And Prabhupada didn't want that. I osobiście widziałem, jak Prabhupada był w złym stanie zdrowia. To jeszcze trochę zanim zostawił ten świat, to widziałem, że jak siedział na Vyasasanie i jakaś osoba chciała podejść i dotknąć jego stopy, to wtedy Prabhupada się to nie podobało i powiedział nie. But if somebody touches your feet, also you can get some karma from them. I jeżeli ktoś dotyka właśnie twoje stopy, no to ty otrzymujesz karmę od nich. Okay. Now, any other questions before? Jeszcze jakieś pytanie? You have a question. I just likes to raise his hand. I have one more question, actually, about some energy practices. So, what is the attitude in Krishna consciousness to different energy practices like Reiki, Tantra, or others? What is the attitude of the movement? I think it depends on the situation. Więc pytanie, jakie jest podejście w świadomości Kryszny do Reiki i Tantry i takie inne rodzaje, więc Maharaj odpowiada, że to zależy od sytuacji. Tak? I mean, Tantra can be like a dark arts. Tantra to jest jak takie ciemna magia, czarna magia. Like Kama Sutra, isn't it Tantric? Kama Sutra jest chyba tantra. How to have sex life without being in. So those things we don't generally get involved in. Więc no, takie rzeczy właśnie się Even Reiki, I mean, if you're making money as a business, you can justify it that way, but I'll give you an example. We were in Hong Kong on a morning walk with Prabhupada, and we came into the park, and people were doing that Tai Chi. Right? So Prabhupada appreciated. Oh, very nice. He said like that. And of course, stupid me, I said, it won't save him at the time of death, though. And Prabhupada didn't like that comment. I said, no, not like that. He was appreciating. It's true, it won't save him at the time of death. But the point is that he saw it was some good thing, exercise. And another time, someone who, you want to change it? Więc Maharaj mówi, że pewnego razu byliśmy z Prabhupadem w Hongkongu i jak przechodziliśmy rano
przez pewien park, to tam ludzie właśnie praktykowali tai chi i no Prabhupada tak spojrzał na to i Prabhupada tak się uśmiechnął i podobało mu się to. No ale ja komentowałem, że no tak Prabhupada, ale to wcale ich nie ocali podczas śmierci, prawda? No i Prabhupada tak się popatrzył na Maharaja i tak troszkę był niezadowolony z tego komentarza, ponieważ Prabhupada to widział jako takiej dobrej gunie, tak? Dobrą gimnastykę. Another time, on a walk again, Prabhupada saw a man practicing yoga. He was doing a shoulder stand, with his feet up. But I don't know what they call that asana. Innym razem też tam przechodziliśmy przez park i jakaś osoba właśnie tak miała pozycję Shirshasana, czyli no, do góry nogi, tak? I tak do dołu cała reszta ciała. Nie? And Prabhupada was commented favorably, that's very good for your health. Something. No i Prabhupada tak skomentował, no to jest bardzo dobre dla twojego zdrowia. So the town president in Los Angeles was there, he said, so Prabhupada we can introduce in the temple? I tam był prezydent świątyni Los Angeles i zapytał się, no to Prabhupada, to możemy to wprowadzić takie do ćwiczenia do naszej świątyni? Prabhupada is not necessary. I Prabhupada powiedział, no niekoniecznie. It's true, we get, in the kirtan, don't we get a lot of exercise? You were sitting the whole time. To jest prawda, że w kirtanie no, dostajemy bardzo dużo ćwiczeń. How is your leg? It's better, huh? It's better, yeah. Okay. Let's stop. I had a comment. Do we have any prashad? Yes, yeah. We were going to hear a comment from you. No, I mean, I I have a comment. You sang very nicely tonight. Gurudev Bhaktisiddhanta said that I can produce even hundreds of kids, providing they will be Krishna conscious. I'm paraphrasing. Yeah, that's right. And in this verse, we also read that sex life without, against dharma is Krishna. Yeah. But is it? It seems like if you get involved, even person is practicing Krishna consciousness, but the offsprings, as we discussed during the class, it depends on many factors that they will be Krishna conscious or not, like Prabhupada kids or Yeah. So this is the right understanding that it is more complicated than just we become Krishna consciousness to make the Definitely. Więc komentarz był taki, że Bhaktisiddhanta mówił, że jestem w stanie, żeby doprowadzić, żeby się urodziło 100 dzieci, tak, żeby byli pod warunkiem, że będą świadomi Kryszny. No i Prabhu tutaj komentuje, że dalej, że Bhagavad Gita mówiła, że seks w dharmie daje świadome Kryszne dzieci, ale Prabhu mówi, że ale to zależy od różnych tutaj innych też rzeczy, innych okoliczności, więc czy dobrze zrozumiałem, że to nie tylko zależy od rodziców, którzy są świadomi Kryszny, ale też są wszelkiego rodzaju okoliczności, które mają na to wpływ. I Maharaj powiedział tak. It makes life simpler. Okay? Mówię, że życie jest prostsze. Unikanie tych rzeczy, wtedy życie jest prostsze. Is it clear? Anybody? More question? A question on this point? Okay, we'll stop here. Srimad Bhagavad Gita ki.